Niesamowity świat Gumballa ma wiele tajemnic. Jedno z nich jest to sekret tajemniczego klauna, który obserwuje głównych bohaterów animacji. Dziś odpowiemy na pytanie, co skrywa straszny klaun. Zostawcie suba i łapkę w górę, również wpadajcie na mojego TikToka, do niego będziecie mieli w link opisie. Pamiętajcie, odcinki są co 2 dni, a również teoria jest od The Nightbird Fly, do niego będziecie mieli w link opisie. Jesteście gotowi? Więc lecimy! A zacznijmy od tego, że pierwszy raz się pojawia w odcinku 3 serialu, gdzie widzimy, jak wysyła depeszę do niebieskiego kota i pomarańczowej rybki od Nicole. Przypomina im, że muszą wynieść śmieci. Następnie pojawia się w telewizji, zmieniając matkę i ojca Alana, wybala nowe zwierzaki, które Jasica i Dexter są w niebezpieczeństwie. Kiedy zmienia ich w balonowe zwierzęta, zachowuje się jak typowy psychopata. Gdy widzimy klauna w innych scenach, podczas piosenki Dziwny jak ty, pojawia się w 5. sezonie przy wyborach. Utknął w korku na autostradzie. Także pojawia się w epizodach Wiadomości w wiadomościach, gdzie jedzie samochodem ulicą. Niektórzy spekulują, że tajemniczy klaun nie podąża za Gumballem i nie spogląda go, ale ma tradycję straszyć ludzi, ponieważ powinien nas oglądać, a nie ryba i kot, co jest naprawdę straszne. Jak zastanowisz o tym, w serialu łamią 4. ścianę. Podobne przykłady, które wam przedstawię, kilka jego występów. W takim razie chcę się zagłębić dokładnie w 2 odcinki animacji i spin-offu Kroniki Niebieskiego Kota. A te epizody noszą nazwę Howl i Klątwa Elmore. Pierwszym odcinkiem, na którym spojrzymy, jest o upiorach, a zaczyna się w noc Halloween, kiedy mieszkańcy miasta śpiewają straszną pieśń i chodzą na cukierek albo psików. Główny bohater kreskówki proponuje, aby odwiedzili Carrie. Udali się do domu ducha, ale Carrie jest strasznie wkurzona i stwierdza, że impreza nie jest taka sama jak kiedyś, bądź chodzi tylko o słodycze, a nie naprawdę straszenie ludzi. Tymczasem widzimy Tobiasa i Banana Joe rozmawiających o legendzie o panu cukierku i przynosi słodkości, jeśli mają 3 razy więcej zaśpiewać cukierek, a blisko pana znajduje się Ghoul z głową Ula. Zostaje wyzwany cukierek i tak naprawdę nie daje im za dużo słodyczy, poza kawałkiem miętówki, a chłopcy są strasznie rozczarowani tym uczestnikiem. Podczas gdy w kanałach budowlanych Hank jest bezmyślnie ścigany przez Ghula z długimi paznokciami. Gdy budowlaniec budzi się w łóżku w domu swoim, Ghoul kolejny raz próbuje go przestraszyć, ale bezskutecznie. W krzakach Carrie wyjaśnia Gumballowi i Darwinowi, że mieszkańcy nie boją się już potworów. W szkole Rocky myje podłogę, gdy nagle widzi idący cień. Rocky Robinson ignoruje to i kontynuuje mycie. Po jakiejś chwili zdaje sobie sprawę, że Shadow rzeczywiście zbliża się w jego stronę, a Rocky po prostu ucieka. Tą scenę, którą przedstawię, jest naprawdę ważna. Alan i Leslie odkrywają taśmy w
z odłączoną nakrętką, kiedy ze studni wyjawnia się kolejny gór i wyrywa końcówkę błękatce. Idą do pokoju artystycznego, gdzie potwór wkłada taśmę do odtwarzacza, ale na początku musi go nastroić. Zadowolony Rocky, kiedy jadł w spokoju burgera, kiedy ponownie widzi ten sam cień, znów zmierzający w stronę jego, a mimo tego Rocky Robinson znowu ucieka, by ratować swoje życie. Widzimy sprzątacza szkoły wchodzącego do sali gimnastycznej w mieście Elmore, a cienie cały czas go gonią. Cień znajduje się na bieżni, powodując, że idzie w miejscu. Po czym na palcach wychodzi z sali gimnastycznej Carrie, następnie narzeka, że chodzi o to, że Candy przypadkowo przywołuje pana cukierka. Pan Kent wyjaśnia, że mieszkańcy nie boją się go już w innym upiorze, więc muszą podjąć normalną pracę obywatelską. Takie jak przedszkole. Carrie następnie wyjaśnia, że zna zaklęcie, które sprawi, że góle odzyskają strach i zaczną z powrotem się bawić. Po czym Darwin postanawia pomóc jej w zdobyciu zaklęcia. Gdy to się stanie, Gumball i pomarańczowa rybka biegną z powrotem do swojego domu, a Hammer zamyka drzwi. Niebieski kot wyjrzał za okno i oglądali horror. Wtedy potwór niszczy Elmore oraz atakował obywateli miasta, których następnie wyskoczył straszny klaun i przestraszył Gumballa i Darwina. Aby zakończyć epizod, a teraz odpowiedzmy na pytanie, co zrobił klaun? Kolejnym odcinkiem jest Kronik Obsada Elmore. Epizod zaczyna się od sceny z huli w parku. Po raz kolejny Balon i Kwiatek odkryli rozdarcie VHS z odłączoną nakrętką. Dodatkowo wyskakuje z nich potwór i wykrywa taśmę, a następnie wkłada do odtwarzacza VHS i są łysi przy przywijaniu, ale to ciekawa część, gdy Hull ponownie wkłada taśmę VHS do odtwarzacza, na którym znajduje się mnóstwo klipów rodziny Watterson. Ze wszystkich sezonów jest pokazana w miejscach, w których zwykle doświadcza przerażających sytuacji. Natomiast we wszystkich tych scenach widać, że brakuje tam klaunów. Śmieci i potworów odstraszają Leziego i Alana, gdy okazuje się, że jest klaunem. Ale kiedy uciekają, klaun okazuje się być Tobiasem. Ale wróćmy do piosenki, o której mówiłem na początku. Dziwny jak ty. I wyraźnie widzimy Tobiasa i klauna są w tym samym czasie. Są także spekulacje, że klaun próbuje porwać niebieskiego kota i pomarańczową rybkę. Ale nie może tego zrobić, gdyż widzowie zawsze patrzą, jak porusza się na ekranie. Ja otóż wierzę w drugą opcję. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Do następnego. Cześć!